Kim jesteś? Piwo ci przynieść? Co mi przywieźć? Piwo? To nie pijemy. Cukiereczki. A we wszystkim zaczęło się sadzenie rozsady tytoniu na polu. Konkretnie, raczej zaczęliśmy w poniedziałek, tak jak zapowiadałem w tamtejszych filmach. No ale dzisiaj sadzimy znowu, bo rozsady nie da się to posadzić tak jednego dnia, a poniedziałek był takim dniem, że po prostu wygnało nas z pola. Słońca nie było, ziemia była taka wilgotna, no ale później zaczął padać deszcz. Coraz bardziej intensywnie, moi drodzy, i zaczęło się to wszystko tutaj nam nalepiać. Na razie, jak to się mówi, taka obsługa cezarki, także po skończeniu na przykład, bo pole ma początek i koniec. Staramy się dobrać tyle rozsady, żeby starczyło, żebyśmy dojechali w te i z powrotem. Także tutaj teraz jak dojeżdżamy do już jednego końca, mamy już skrzyneczki. Moi drodzy, ja tego nie robię, ale ktoś musi nagrywać. Także to robi pan, czyli pan redaktor, jak z nami sadzi. Przygotowanie do sadzenia. Tak, to można troszkę obstukać, troszkę się nalepi ziemia. Wiecie, tak to jest, no. W sumie od tego ja jestem odpowiedzialny. Mówię, sadzarka dwurzędowa, łapkowa, z łapkami samozaciskającymi się. I tutaj z moim unowocześnieniem to jest dostawienie właśnie tego całego przodka, uchwytów na skrzynki, bo jednak tych skrzynek troszkę musimy mieć. No i takich zagartaczy. Dobrym rozwiązaniem do takich sadzarek było jeszcze to zainstalowanie takiego koła, które by po prostu przecinało ziemię, bo na przykład jak my mamy teraz opopląt, to nam się takie coś troszkę zapycha, czasami musimy stanąć, ale mamy tylko na 2 kawałkach ten popląt, także będziemy się na tych 2 kawałkach męczyć. I oczywiście moje te znaczniki, bo nie jesteś nawigacji, ja rozumiem, bo nie jesteś nawigacji. Ja od razu sobie znaczę następny rządek. Stąd dotąd, prawda? Tu jest 60 cm. Ten znacznik podkulam, żeby go znowu zastosować po tamtej stronie. I tak zmieniamy. Raz z jednej, raz z drugiej strony. Także w tym roku bardzo zadowolony jestem z rozsady. Bardzo dobrze, jakoś mi się, tak bym powiedział, wychowała. Ładna ona jest i zdrowa. Najważniejsze to jest zdrowa. Może jeszcze parę słów o siewniczku. 2 sekcje, 3 zapasowa, zamknięta. Oczywiście nawóz niebieskie. Nie na potencję, słuchajcie. Najdroższy chyba nawóz na rynku. Jaramila kompleks. Jaka ilość na hektar? To w zależności jakie jest pole. Tutaj mamy pole słabe, także ustawiamy prawie, bym powiedział, na 5. Tutaj widać, bardzo dużo ustawiamy. Ponad 200 pójdzie na hektar? Nie, ja myślę, że 200 nie pójdzie. To i tak bardzo mało. Bo już naprawdę nie opłaca się rozsypywania, jak to niektórzy jeszcze robią, że rozsypuje się po całym kawałku nawóz. Nawóz jest już taki drogi, że po prostu nie zalecałbym nikomu. Przy takich cenach nawozach powinna być po prostu w każdej sadzarce. Chyba że kogoś to powinno być standardem. standardem. To niech sypie. No wiecie, no to na tym nie polega. Nie ludziom sypać nawozu ile chcą. A czego? Można bronić. Ja doradzam ludzi tak, żeby było to ekonomicznie, żeby to nie wyglądało, że produkcja tytoniu kosztuje nie wiadomo ile i ktoś mówi, o ja tyle dałem. Trzeba troszeczkę myśleć, moi drodzy, myśleć. Taki siewniczy to mi kosztował 500 zł i 2 dni roboty. A ile oszczędności? A ile oszczędności? Też mówię średnio 150 kg na takie średnie pole. 150 kg tego nawozu wieloskładnikowego. Uważam, to jest duża oszczędność. Ja kiedyś sypałem po 400, po 500 kg. Oczywiście, przecież rozsypywałem lejkiem. Przecież ja od razu taki mądry nie byłem, ale kiedy nawozy po prostu podrożały, i to tak minimalnie podrożało, to sobie coś muszę wykombinować, żeby coś zrobić, no. I zrobiłem, no i bardzo zadowolony jestem z tego, no nie ma co ukrywać, no. To żarty ci zmienia? Ma butelkę zaraz dostać. Ja chcę coś powiedzieć. Dzisiaj sadzę z redaktorem, a tam sadziłam z Ewelinką. Troszkę się zaczęło to krzywo, bo słuchajcie, to był poniedziałek. Kurde, no poniedziałek, ciężki poniedziałek. Tam trochę kiełbas się narobiło. Pomierzymy teraz, w jakim rozstawie się sadzi. Bo część po prostu nie rozumie, że ja sadzę pasowo w systemie 80, 60, 80, 60. Tu jest 80, tu jest 60. O. I tu jest 80 dalej. Jak się na przykład wchodzi w rządek, żeby go zrywać, wchodzi się ten szerszy rządek. O, wtedy wiadomo, jest więcej miejsca. A tutaj jest
45 chyba, bo to jest łapek 46, 45, a tako. Znaczy chyba 45, bo czasami jest łapka, a tu 40? A co to? Co to za 42? Jak ona sadzi? 45 średnio. Sadzi jak jak ona chce. Sadzi jak chce. 43? Cóż ona? Co to za inteligencja? 45. Sadzi jak chce. No około 45. No 45 średnio. No tu jeszcze jeden znacznik mam, także jadę, prawda, tutaj. Tu ten łańcuszek wskazuje mi właśnie ten rządek też, o. Chcesz nawigację? Na co mi nawigację? Wtedy ja się czuję, będę się czuł niepotrzebny. Dobra. Dobry. No, przy to o czym dziś porozmawiamy? W polityce. Jak ci się... Tak. To dzisiejsza debata będzie o Unii Europejskiej. Czy może o panelach fotowoltaicznych byś chciała porozmawiać? Ja lubię tę piosenkę. Pójdź te panele. Jak zasnę, to mnie zbudź. To już tak ci się nudzi? Tak. To może trzeba pomyśleć czy o sadzalce kubełkowej, to byś nie miała czasu się podrapać nawet. Stój! Oj, co to się stanęło? Może koło? Sztyknęło mnie. Nie sypie? Nie sypie. Jakby może koło się zblokowało, wiesz? Sypie, no przecież widzę. Bo to się koło zblokowało po prostu. Jak się koło, jak ktoś tu kurwa kulasa wsadził, no to się zblokowało. Przygotowanie rozsady. No czasami taki korzonek wystaje, trzeba go lepiej zakopać. Strasznie płytko jedzie. O, siedzimy i sadzimy kolejne i znów jakaś taka rozsada rwana przez tatę z pana kota. A nie, może trochę lepsza jest? Duża jest, dobra jest. Słychać go jeszcze. Oj, zaraz mnie Ja nie widzę! zaraz mnie, zaraz mnie skurcz złapie! Już w kościele to posłuchaj. W kościele cię zapał skurcz? Łapiesz, Trzeba przestać chodzić do kościoła. no, wtedy musiała. Ty mi powiedz lepiej, ile trwa jeden przejazd? No teraz dobre. Czy ty nie patrzysz na czas? Ja myślę, że około 40 minut jednak trwa. Prędkość, nie wiem, 300 metrów na godzinę robimy? Nie wiem. Coś takiego, prawda? Chodziłam bardzo. Jak tutaj ja na przykład sypię nawóz, prawda? No to tutaj obsługa sadzarki idą poprawiać. Po prostu poprawiają. Wszystko się zgadza. Czy tam coś jest niedosadzone, czy dosadzone. Na pewno część osób zapyta się, ile taką sadzarką można wysadzić. I tu ja mówię, i to jest różnie, wiecie. I to jest różnie, bo tak. Właśnie, ile w jedną dobę można wysadzić? Ja myślę, że hektar można powiedzieć, że Nie przesadzasz troszeczkę. hektar można posadzić, tak. Ale ile skrzyń idzie na hektar tytoniu? To jest też różnie. W Ale zależności to od- 30, 36? To wszystko zależy od rozsady. Ja bym nawet powiedział 40. 40 nawet. Te skrzynki nie są. Jak jest gruba rozsada, w skrzynce tyle nie wejdzie. No tak. To jest proste. No to To tak prawda. samo jak na przykład widziałem, jak na przykład na takiej sadzarce lub na innej siedzi po prostu obsługa, kierowca, dwoje, jeszcze dwoje poprawia, no. To dużo osób. No to ja mówię, no 5 osób No w jeden dzień taką nie pójdzie. pójdzie. Dobra. 40 skrzyń nie posadzisz więcej. Ja też Posadź. robię jak my lubimy. Nie Oczy. posadzisz. Ja bym tak 10 godzin posadzi. Wieczorem. Czyli co, my sadzimy 5 dni tylko? No nie, my sadzimy... No i widzisz. No problem z tym jest, żeby Problem z przygotować rozsadę. Problem z tym, że po prostu ludzie by chcieli wiedzieć, ile można posadzić. Nie sadzimy, bo my czasami po prostu zrywamy rozsadę rano, a idziemy po południu. No i mamy 20 skrzynek, 15. Tak, tak. W No. zależności ile zerwiemy rozsady, to wtedy Taką dzień. sadzimy, no. My jesteśmy elastyczni. No, czasami pracownika nie ma, czasami deszcz pada, no różnie to jest. Albo gorąco. Albo gorąco jest, no, albo się jeść chce, albo pić. Nie wiem jak się dźwięk nagrał, moi drodzy, mam nadzieję, że coś się nagrało. Hektar jednego dnia. Tam nigdy nie sadziliśmy 40 skrzyń. Maksymalnie z 33, pamiętam, się udało tak posadzić. No to blisko hektara można wysadzić, można tą sadzarką. Ciekawe jak to wygląda w przypadku takiej kubełkowej dwurzędowej. 17 maja. Pierwszy dzień sadzenia odbył się 15, to był poniedziałek, tak? Czyli połowa maja rozpoczynamy sadzenie. Skończymy pewnie w pierwszym tygodniu czerwca. Tak jak zawsze. No. Jeden przejazd, 40 minut trwa. No, trzeba zmienić znak. Ujęcie do miniaturki. O, dobra.
Tak, tak, pokaż dupę jeszcze raz, no, no. Może renifera zrobimy? Ciekawe, czy po południu pogoda pozwoli na kontynuowanie naszej pięknego sadzenia. Dobrze, dobrze. Kończymy już ten rzędeczek. Dobra, koniec. Koniec. 13:20. Kolejne 40 minut, jeden przejazd. No i ten kudłaczek czasem wam wskakuje do ekranu. O, niestety. Ale chociaż dźwięk dobrze się nagrywa. Jak tam, panie kocie? Dobra, i przerwa. No i tak to jest. Jak u nas przerwa będzie trwała 3 godziny, to jak możemy posadzić, kurde? No i tak to jest. To trzeba ludzi zdyscyplinowanych. Przerwa, godzinę czasu. Ja pamiętam, jak byłem na praktykach w Niemczech. Tam co mi się podobała ta dyscyplina. Godzina przerwy i dalej do roboty, no. Podbić kartę i do roboty. To jest ujęcie na miniaturkę. Doskonale, kurde, widzisz jak my współpracujemy dobrze? Padaj, kurwa, dziś No. jest skrzynki, nie pierdol. Dobrze, no to co, widzimy się wieczorem. Ile wysadziliśmy skrzyń? 4, 12, 17 skrzynek, no. Zaczyna padać deszcz i nie wiadomo co jeszcze będzie. Bo na pewno deszcz intensywny nie będziemy sadzić, bo to nam się nalepia. Oczywiście. I ja mówię, to jest takie różne. Dobrze się do tunelu i wtedy się zrywa rozsadę, no. Tak, jak będzie deszcz padał, bo wtedy też myśmy tak robili. Zaczął deszcz padać intensywniej. A jak wchodzimy tego hydroponikę, to co może sobie zrobić? Poleżeć. No poleżeć może, tak. No właśnie. Mieliśmy właśnie wyjeżdżać w pole. A to takie coś, no nic. No, zaczęliśmy w polu, kończymy w tunelu. A jak nasza plantacja? Także wszystko stoi tak jak stało. Ty można pod panelami się chować? Nie piorun? No zobaczymy. Chodź, dawaj. No daj spokój, Daj, kurde, dopnij. uciekamy. To co narwane mamy już, bo mamy przygotowane w samochodzie, tam błyszczy się transporter na niebiesko. Także to miało być wszystko już dzisiaj wysadzone. Ten kawałek miał być skończony. A jutro miałem rano wyrabiać drugi kawałek tam pod lasem. No będę zadowolony, jak chociaż ten dokończymy jutro, bo tutaj ja nie wiem, czy ciągnikiem wjedziemy, chociaż to te piachy, co tam wodę wchłonie. Także trochę nam popsuło plany, ale to nic, to nie ma co. No. Rozsada fajna, będziemy rwać. Dobrze uwolniliśmy tych skrzynek trochę, także narwiemy. No i narwiemy kolejno, wysadzimy to co w transporterze. No i będziemy dawać. Tylko jeszcze najgorsze to, że pola tego nie wyrobię na jutro. O, czerwono się zrobiło, patrz, patrz. Co tu się, jakaś awaria? Efekt dzisiejszej pracy. Godzina prawie 20. Jest ulewa. No, ale poszło nas ulewa, ja pierdzielę, przeleciała przez cały magazyn. Tutaj to zamolała. W tym tytoniu myślisz? Poczułeś? No słabo, na pewno powymulało, no przecież to były świeże krzaki. Ja pamiętam, było takie coś, ile, 3 lata temu? Nie, więcej, też, tylko sadziliśmy tam za poprzeczką i też sadziliśmy do obiadu, przyjechaliśmy na przerwę i już po przerwie już nie dało się sadzić, to samiutko była zlewa, później chyba na drugi dzień była znowu poprawka. Także tutaj wioska już pomalutku tam podlewa, już pełniutkie burty są. No niedobrze. Także w tym odcinku kończę i do następnego. To nie zostało udane. Nie zostało udane.